chwilę balet, to tam się dzieje balet największy. No wiem. Szyty. Byliśmy wczoraj od stóp, ja cała w błocie byłam, od stóp po głowę, potąd w błocie. No tak, tak jak Marcin mówi, przed domem się rozbieraliśmy po prostu, bo nie chcieliśmy wnosić tego całego gliny, gnoju do domu, no bo byśmy po prostu się nie ogarnęli. Koszmar! Idziemy ratować auto. Idziemy ratować, bo tak jak widzieliście wczoraj, Marcin dał mi zadanie, mówi kameruj, żeby sprawdzić w razie czego jak ugrzęźnie, to będzie moja wina, że ja go zmuszałem, żeby tam wjechać. I jest czasami tak, że jest bardzo dobrze. Często w sumie. Często. Ale czasami jest tak, że człowiek te 100 czy 200 zł no po prostu straci, co nie? Bo nieuczciwy sprzedawca. Dobrze, na serowej uczcie. Tak, na serowej uczcie, Marcin. Wszyscy tak Dla wyceni. Marcina. A tak skarpetą tu daje. O, takie fundują. O, właśnie, o wilku mowa. To mi pomoże. Palec do budki. Raz, dwa, trzy, budka zamknięta. Jeden tylko! Jeden chętny tylko. 5000 viewsów i jedna tylko rączka. No właśnie, jakoś co nie? Słabo to. Słabo to wygląda. Mgliście. Mgliście. Kolejny dzień zmagań z drenem. O, możecie zobaczyć, jak już nam to idzie zasypywanie. Teraz jest najgorsza robota, bo taczkowanie. Nie jesteśmy w stanie tutaj wjechać traktorem, bo byśmy wszystko tutaj rozwalili. To jest miękkie i po prostu no szkoda tego, więc niestety trzeba to ręcznie. O, tutaj Marcin, widzicie, taczka za taczką, taczka za taczką. Kupa. Tak, i tak będziemy kupować. tam do samego końca. Tam gdzie jest traktor i jeszcze od traktora w lewo. Pierwsza warstwa żwiru na rurę już jest do samego końca, ale tamta strona cała jest wykopana, Tak. ale niestety tam jakby nie ruszona od żwirowej strony. No my będziemy szczęśliwi, jak dojdziemy do samego jesteśmy. końca. No, koparka stoi. Tam jest jeszcze złączenie, tylko musimy uruchomić, żeby cała woda tam zeszła, ale to już nie jest dużo, ona i tak się już przelewa. Pola już troszeczkę tąpnęła woda, ale myślimy, żeby to było, wiecie, na zasadzie bez tych kałuż, bez takiego, co chcemy się pozbyć, to pewnie 2 tygodnie, a może miesiąc. No, chociaż właściwie no tąpnęło, takie była jedna w jednym miejscu kałuża aż, to ja myślę, że jest jej połowę mniej przez jedną dobę. Wiecie, szybko to. I jeszcze dobrze było wspomnieć, kochani, bo ja wczoraj, wy widzicie to w jednym ciągu, wspominałam, że kopiemy na 30 cm, ale... Nie wyszło. Ja mam tendencję do nadkopywania, nawet na budowach w Anglii, jak tam z tatą robiliśmy, tato mówi, słuchaj, będziemy musieli lać w to beton, to będzie kosztowało. Nie wiem, jak dziś jakoś wizualnie sobie ustalam poziom, ciągnę poziomem, ładnie ja potrafię kopać i równo, ale głębokość ja wewnątrz serca ustalam. Niestety te moje wewnątrz serca jest kompletnie niepotrzebne, bo coś, co miało być, powiedzmy, takie, jest takie. A to jest ilość żwiru, ilość zdrałowania, pieniędzy i tak dalej. Pocieszam się na tą swoją nieudolność kopalniczą, że przynajmniej będzie ten dren głębszy, więc jak coś się od dołu zamuli, wiecie, ma się co zamulać. Także no wydaje mi się, że to że ten dren nigdy się nie zatka, takie mam nadzieję. A jak się zatka w następnym roku, to temu drenowi pokażę. No nie, no. Nie zatka, nie ma szans, to jeszcze rura jest, nie. Dobra, i tak a propos właśnie, no możecie sobie teraz zobaczyć tego głębokość. No nie wiem, czy to jesteście w stanie odczuć, ale mówimy wam, no to jest gdzieś około 50 cm teraz.
będzie trochę bardziej sucho, to ja tą ziemię tutaj porozciągam. Fakt, że ona trochę jest razem z gliną, ale to jak ja to rozciągnę, będzie cienka warstwa, my tak ciągle dokładamy, więc ta glina się powoli zacznie luzować no i to wszystko zginie. Cholernie nie lubię ziemnych prac. Powiem wam, dość, że ciężkie, są drogie, ciężkie, to jest rzecz, którą narzekam i później nie widać, właśnie o to chodzi. Znaczy widać, bo w błoto nie włazisz ani w ciapę. No i tak. Dobrostan zwierząt poprawiasz, ale rozumiecie, o co mi chodzi, jakieś takie, no nie wiem, jak ktoś lampkę na domu powiesi, no to widać i fajnie można się cieszyć, czy tam cokolwiek, obijesz dom. Ja to chyba zawsze marudzę, nie? Bo dom też pół roku obijałem, też go nie lubię. Nie no. Ciężkie roboty, ciężkie prace i no wiecie, wszystko się klei. Ja już nie jeden tutaj szpagat wywinęłam. Nie mogłam się z tego wykaturlać. Byliśmy wczoraj od stóp, ja cała w błocie byłam od stóp po głowę, potąd w błocie. No tak, tak jak Marcin mówi, przed domem się rozbieraliśmy po prostu, bo nie chcieliśmy wnosić tego całego gliny, gnoju do domu, no bo byśmy no po prostu się nie ogarnęli. Koszmar! Koszmar! Wiecie, jak się glina lepi i w misce trzeba było wszystko to jakby wstępnie przeprać, bo pralkę byśmy zawalili, a szkoda, że nie zrobiliśmy zdjęć, jak my wyglądamy. No to dzisiaj będzie to samo. Nie będzie, bo tu już wszystko wiecie, uwaliliśmy się, bo czasami są zapaści, zapada się rów i dlatego my tak szybko już tu robimy, tam jak się zapadnie trudno, ale ja czyściłem i po prostu właziłem do środka i bla bla bla. Klaudia mi pokazuje, że jeszcze jedno słowo i mnie... Nie, bo bateria się kończy. Marcin przyjechał z kolejną wywrotką i przejął pałeczkę ode mnie, może nie tyle pałeczka, ale taczkę. Taczkę, tak, taczkę. A tak jak wcześniej wam wspominaliśmy, tutaj sąsiad nam dopomaga i zaraz zobaczycie, poznacie naszego sąsiada, Dawida, dzielnie zasuwa ze mną. Widzicie, i tutaj się zmagamy, mglisty dzień, ale rów jeszcze widzimy, to nie jest tak źle, już jesteśmy chyba w połowie drogi. Jak myślisz, Dawid? No, może nawet za bagnem już jesteśmy. Aha. W ogóle Dawid notabene też ma kozy, tylko on ma kozy alpejki, trochę większy kaliber niż nasze. No i ma ich trochę więcej. My mamy tylko 4, a Dawid, ty ile u ciebie jest? 15. Aha, 15. No. Tak, Dawida gospodarstwo jest bardziej płodne. Jakkolwiek by to bez podtekstów. Bez podtekstów żadnych. Głodnemu chleb na myśli, jak to tak. mówią. Więc zapraszamy wszystkich pozostałych na wolontariat. Zanim przyjdziecie, będzie już zrobione. No właśnie, to szkoda. To szkoda. O, tyle nam jeszcze zostało. O, bo nie widać w sumie, bo tam jest mgła. No dobrze, no, tam do tego słupka to jest jedna część, no i niestety jeszcze w poprzek, gdzieś tam za tą górką. O, i to myślimy jeszcze, jak przeschnie, no to jest tak na gwałturety w tym momencie robiona, zasypywana na gwałturety, ta warstwa żwiru jest zasypywana, żeby właśnie no nie z boków nam się nie zapadała tutaj ziemia, a ta resztka, takie ubytki, co pozostaną, to już będzie w późniejszym terminie. O, i mój szpadel został. Bo szpadlem ustawiałam, to ja wyciągnę, bo zapomnę o nim, po prostu rurę, żeby ona nie dotykała ścianek, jak chłopaki sypią, żeby rura była mniej więcej tak, no, po środku, bo w tym momencie, no wiadomo, jest lepszy drenaż. Tak Klaudia wymyśliła. Widzicie, jak fajnie? Kozy są uziemione, mają tam linki, nie mogą teraz przechodzić. I patrzą na mnie z pretensją trochę, dlaczego, czy to jakaś kara. No ale no niestety, wszystkie linki są tutaj pozdejmowane, słupki poprzestawiane, bo idziemy na krawędzi właśnie tutaj tej ścieżki, która prowadzi na tamte pole, no i ich okulnika. Chłopaki już obrzeżami chodzą, bo to już jest droga tutaj tak wyślizgana, że prawie balet można uprawiać. No za chwilę balet, to tam się dzieje balet największy. No wiem. Szyty. Oby do deski. Oby do deski i następna deska jest. Udało się. Teraz dawaj, Dawid.
A to mi podniósł. Widziałam. Ale żwiru chyba, Starczy? te dostawy chyba starczą nam no do końca, bo to nie do wyrównania, ale do końca. No. One day, like a tidal wave, a hurricane, like a thunderstorm, the pouring rain, it comes rolling in. And right away, oh, it hits you like a ton of lead. Oh yeah, it'll mess with your head. You won't know where to begin. You can't keep up, you fall behind. You lost your aim, can't clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. It pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing that's ever happened to you. No way, this is real. No, it can't be true. Maybe for someone else, but not for you. Still you pray that it'll stay and hit you harder, don't go away. Hit you deeper, running through your veins for one more day. Your aim can clear your mind. Like a fire burning wild, a freight train you can't stop. Like a nightmare, but this time you don't wanna wake up. Pulls you in, it takes over. You just can't let go of the worst, best thing well, that's ever happened to you. Co tu mamy, co tu mamy? No to zaraz zobaczycie, kto pozna, nic nie powiem. Nam się z Klaudią zamarzyło zjeść coś dobrego. Czy się w sezonie? O, słoma. Ojej, kupili ale słomę. będę miała sprzątania. No, to chyba trzeba z tym na zewnątrz, na wiesz co? zewnątrz z tym iść. No, Tak, a ja dobra, powiem, to za chwilę wrócę w takim to razie. ja może już zdradzę tajemnicę małą. Tak jak Marcin wspomniał, już słychać tą tajemnicę, co niektórzy, co nas oglądają, na pewno już odkryli, co to jest, bo wspominaliśmy o tym w ostatnim chyba odcinku, w tym, w którym robiliśmy i drenaż, i walczyliśmy z jastrzębiami. Więc zakupiliśmy jaja perliczek. Dlaczego perliczek? Mieliśmy już perliczki 2 lata temu, o ile się nie mylę, 2 lata temu czy 3 lata temu mieliśmy perliczki, Żabciu? W poprzednim sezonie chyba myśmy je Nie, nie wybili, mieli. co? Czyli w tym poprzednim sezonie nie mieliśmy, bo 2 zabiliśmy je lata pod koniec 2 lata temu. Dokładnie. Czy one poumierały? Jak to było z nimi właściwie? Nie no, na rosół poszły. Na rosół poszły, Na nie? rosół, pyszny rosół. Przestały się nieść chyba, co? Tak, Myśmy tak. zdecydowali, że zdecydowaliśmy się na szeroko rozumianą konsumpcję. Tak, zdecydowaliśmy się na konsumpcję, Pyszne ale ptaki. perliki były fajne, bo były głośne. My mówimy fajne, z tego względu właśnie, że jastrzębie w tym momencie do nas tak
nie krążyły, nie były takimi stałymi gośćmi jak teraz. I dlatego decydujemy się między innymi na perliki. My bardzo lubimy te ptaszki. Wiem, że dużo osób z Was to bo głośne. Nam to odpowiada. My lubimy generalnie, nie mamy problemów z kogutami, nie mamy problemu, że coś jest głośne, ale malutkie jajeczko. Zobaczymy, czy się wykluje coś z niego. No ale perlicze są mniejsze, generalnie. No. I też w sumie zatęskniliśmy za smakiem jajeczek, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę, że żółtko jest dużo większe, jest jego więcej niż białka i smak to jest kondensacja kury, prawda? Ale wiemy, że nie każdemu to podchodzi, bo jest mocno, to już jest specyficzne, tak jak ktoś mówił o mięsie, że są mięsa koneserskie, czyli właśnie baranina i kozina to są koneserskimi, bo nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Tak samo bym powiedział o jajach perliczych. Ojej, jakieś małe, one na pewno co wystartują? Pokaż. Nie no, przecież malutkie są. Oj, trochę malutkie, no faktycznie, my mieliśmy większe, ale poczekaj, my mieliśmy broilerowe perliczki, a teraz... To bez różnicy jest, a to są wnioski, to tym bardziej chyba nie powinny być. Zobaczymy. No Mówił, że duża jest wylęgalność, no zobaczymy. ale nie podoba mi się ta wielkość. Inaczej, wiemy, że jak my zakupowaliśmy perliki, to były 2 lata temu, była cena taka solidna, za małe. Chyba płaciliśmy, o ile się nie mylę, 35 zł wtedy i tam były kilkutygodniowe. Ile ono miało? 8 tygodni? Wtedy? Tak, malutkie. Nie no, z tego się nic nie wylęgnie, Klaudia. Naprawdę? Nie wiem, no zobaczymy. To są, Klaudia, perliczki, które dopiero się nieść zaczęły. Oj, nie wiem. No zobaczymy, no. Coś to kiepsko widzę, wiecie, 28 dni to będzie chodziło, żeby chyba moje słowa... Oby nie. Tego. Oby nie. Inkubator, no nie wiem, zadzwonimy do inkubator już chodzi, wyczyszczone wszystko. To co tak trzeszczy to pompka z wodą, bo wiadomo musi być odpowiednia wilgotność i tak samo widziałam ostatnio post na Facebooku, że komuś się jajeczka tam nie chciały, no nic się nie wylęgło, bo miał złą temperaturę. Pamiętajcie o temperaturze właśnie w inkubatorze, musi być właściwa, bo 2 stopnie może naprawdę powodować to, że się nic nie wylęgnie. Ale właśnie na tym polegają, wiecie, tanie inkubatory. Ja nie mówię, że każdy tani jest zły, żeby to było jasne, ale też często w drogich inkubatorach po prostu jest to tak zrobione, ta cała kubatura, że od samego dołu do samej góry jest ta sama wilgotność i ta sama temperatura. A ta osoba właśnie mówiła, że później tam sprawdzała i gdzieś tam w tym inkubatorze było po prostu przekłamanie o 2 stopnie. Także to nie są, no tanio do przodu, ale później się dziwicie, że na przykład mało się rodzi. No różnie, ja nie wiem, no my nie mamy za bardzo jakby różnych inkubatorów do porównania. Od razu mieliśmy tą firmę, ale my wiemy, że jeśli u nas się nie wykluje, to wina leży po stronie hodowcy, a nie po naszej. Bo już mieliśmy przecież ponad 90% właśnie z jajek broilerów, prawda? Zawsze się klują. Także zielononóżki chyba też się ładnie kluły, co nie? Tak, chyba tak. I leghorny też ładnie. Tak. No to wiecie, a bywały osoby, które nam sprzedały jajka, to już było, uważamy za oszustwo, bo jeśli, nie wiem, z 30 jajek wyklują się 3, w tym jeden w ogóle był z bukiem i ta kobieta jeszcze do mnie mówi, no tak, bo ja tak se pod kurnikiem wygrzebywałam. No wiecie co, to już jest na zasadzie po prostu znalezienia jelenia, no, że ludzie mają tupet. No dobrze, trzymamy kciuki teraz za te, a będąc tutaj właśnie przy jajeczkach, my w tym momencie chyba już nie zdążymy zrobić kolejnych niosek, ale mamy nową rasę, bardzo interesującą, dzięki właśnie Wam, jednemu z widzów, który nam podpowiedział, ale nie zdradzamy jej. Czytajcie komentarze, jak chcecie wiedzieć. Tak, właśnie, odsyłamy do komentarza właśnie, który był dziwnym temacie o drenażu, nie o jajeczkach, o drenażu i tam ktoś nam zasugerował pewną rasę i my już byliśmy w kontakcie,
natomiast niestety jest kolejka, troszkę termin oczekiwania i to nam będzie kolidować później z broilerami, ponieważ no, mamy jeden odchowalnik, a no termin jest taki, że no, by się nam pokrzyżowało. Ale myślę, że jak skończymy właśnie broilerki, to niestety albo stety na jesień zabierzemy się właśnie za tą rasę. Ale fajne, wiecie co, jakieś śmieszne, piękne. Dużo było opowiadać o niej, to oprócz dużo tego, że piękne. ale dlatego nie chcę teraz Tak. spoilerować, Żabciu, wiesz, jak będziemy robić, to wtedy pokażemy i zdjęcia też pokażemy na internecie, jak wyglądają. Albo, tak jak mówimy, odsyłamy do komentarzy w poprzednim filmie. Tak jest. Co do broilerów, do jajeczek, też dziękujemy naszym widzom właśnie za naszą namową. Wielu z Was kupiło te jajeczka i wiemy, że jesteście zadowoleni. My wiemy, że jesteście zadowoleni. Niektórzy się już pospieszyli. Tak, że już tak szybki sezon. Przemek i Agnieszka. Tak. No ale na tym to polega, że wymieniajmy się takimi rzeczami, no bo jak widzicie, tak jak ja sam też mówię, choroba, jak to wsadzić te dwa pozostałe jajka. Że no dużo można pieniążków oszczędzić, jak znacie jakiegoś dobrego hodowcę, bo my to bierzemy wszystko na siebie, bo nam nikt nic nie polecił, my po prostu no, sami szukamy i jest czasami tak, że jest bardzo dobrze. Często w sumie, ale czasami jest tak, że człowiek te 100 czy 200 zł no po prostu straci, co nie, bo nieuczciwy sprzedawca. Może ma wyobrażenie o swoich możliwościach znacznie większe niż jest faktycznie, No nie tak. wiem. Nie Ale wiem. będąc z nami, bo oszczędzacie, ponieważ my już Wam mówimy, które jest źródło sprawdzone i dobre. Jeśli macie rasę wybraną, bo nie mamy wszystkich ras, no tak, wiecie, to tak, są my. Tak, oczywiście. To ile mamy ich tutaj, ale Żabcie trochę brudne takie, te brudne to ja nie wiem. Nie wiem, czy można czyścić, No bo, nie można błona czyścić, zejdzie. no właśnie. Ja myślę, że brudne wbrew pozorom nie jest takim dużym problemem, wiesz? No, nie powinno się takich jajek dawać, powinny być one, no ktoś kto wysyła, powinien to wyczyścić słomą lub sianą, no żeby... I tu widzę, że czyścił, to drapał, to zniszczył całą tą powłokę. Nic z tego nie będzie, Klaudia. Ja ci mówię, są za małe, za wcześnie prawdopodobnie. On chciał sprzedać. I dlatego... No to lipa. Ale no, wsadzamy do inkubatora i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy on miał rację. No, hodowca może ma rację większą niż my. Może. Ale coś czuję, że... Oby tym razem miał. Tak, oby tym razem miał. No macie. Temperatura RH jest dobrze, turn 1. Interwał. Cooling nie robimy jeszcze. Dobra, i zaraz powinno się to zacząć kręcić. Dyskoteka. Dobra, mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Oprócz popatrzcie jakiej ilości książek. Mówiłem, że kuźwa półki się przydadzą na ramki, a tu książki. No dobra, nie o książkach. Dobra, ale nie o książkach. Popatrzcie co mamy. To jest rzecz, która na pewno zainteresuje wielu profesjonalnych pszczelarzy. Nie, my nie jesteśmy profesjonalnymi pszczelarzami, ale bardzo się staramy, mamy kanał na YouTubie, możemy coś zareklamować i to z wielką przyjemnością. Jest to, czy są to Mercedesy, jeśli chodzi o sublimację kwasu szczawiowego dla pszczół. Sublimacja kwasu szczawiowego jest po to, aby ta cała waroza cholerna z nich odpadła. Takie urządzenie, wyobraźcie sobie, w odpowiednim czasie, jak nastąpi aplikacja, raz do 2 razy w roku, może wyeliminować 96-97% warozy. Genialne urządzenia. I tak, wiem, pszczelarze chcielibyście zobaczyć, co jest w środku, jakie to są modele. Figa z makiem. W następnym odcinku. Jeszcze teraz jest poważnie, myślę, że może najpierw na sucho opowiemy o tym troszeczkę, ale pogoda jest tak paskudna, że no cały czas jest na minusie, a te zabaweczki się albo raczej sublimuje się powyżej 5 stopni. Także no chcielibyśmy jak najbardziej wam pokazać, czym to się wszystko je. Ty jesteś ten z przodu. A ty za tyłkiem idziesz? Fuj. Ale wiesz, jaka czerwona jestem? Aha, to dlatego. Ty jesteś czerwona, jestem biały. Przynajmniej. Rasistowskie to było. Nie można kolorów już wymieniać, nie? Nie ma. O, ktoś przyjechał. No, poszło. Marcin mi grozi od samego rana,
Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi, bo chcemy te ostatnie 4, czy może mniej, wywrotek zawieźć już na sam koniec pola i sprawdzamy grunt, czy się nie zakopiemy. Jest minus 4 stopnie, chociaż Mirek nam mówi, że minus 6 powinno być, No ale Klaudia wie lepiej. ale Klaudia wie lepiej, jest uparta i namawia Marcina jeszcze wieczorem, namówiła go, pojechaliśmy po żwir o 19 i mówi mu jedź, żeby po prostu nie targać tego 100 metrów na sam koniec, ale zobaczymy. Jak nie zobaczycie nas w przyszłym tygodniu na kolejnej emisji odcinka, to znaczy, że Marcin dostał wylewu, a Klaudia zaraz po nim. Ale jest twardo. Jest twardo. No tylko wiecie, to jest 2 tony na wywrotce plus jeszcze samochód. No miejmy nadzieję, że to da radę, że się no nie utkniemy tu, tak jak jednym z odcinków, jak widzieliście, traktorem wpadliśmy. Więc to naprawdę to nie jest wielka... Ojejciu, już nawet nie wiem, co powiedzieć. Martwię się, ale wydaje mi się, że mam rację. Zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz grzejemy samochód, bo wszystko jest pomrożone. Tutaj jeszcze owieczki czekają i beczą, żebyśmy im dali jedzonko, bo jest godzina gdzieś tak po 7, więc zaraz będę do nich leciała. Trzymajcie za nas kciuki. Au! Tak, wiem. To ten sam rok. Masz klucz od auta? Mam. Idziemy ratować auto. Idziemy ratować, bo tak jak widzieliście wczoraj, Marcin dał mi zadanie, mówi kameruj, żeby sprawdzić w razie czego jak ugrzęźnie, to będzie moja wina, że ja go zmuszałam, żeby tam wjechać. Ale co? Miałam rację, bo to był ostatni dzień, właśnie taki Nie suchy. był ostatni, Znaczy, ostatni dobra. Mroźny. Mroźne, tak. Ale było sucho. I dobrze zrobiłam, że Jak jest mroźno, to jest przerzuciłam- sucho, wiesz? Ojejciu. No nic, no. Dobra, kontynuuj, rozmawiaj z widzami. Właśnie, ja chciałem sobie z wami porozmawiać. Mówię do niej, może ja sam pójdę. Nie, to ja ci pomogę, ale mówię, wiesz, to tam zimno jest, nie wiem. Kawę se zrobisz, a ona nie. Pójdzie ze mną, żeby się teraz potykać, żebym ją ratował. Wiecie, jak prawie by wyrżnęła przed chwilą orła? Bo to jest strasznie, kurwa, złośliwe babsztylisko. Właśnie, kurwa. A ty taki capuś jesteś? No, sygnalista jeden. Ale sygnalista wewnętrzny, a nie zewnętrzny. Ja bym nigdy nie... Patrz tylko w obiektyw, gdzie ty kręcisz, bo Bo sam ty się nasze stopy kręcisz, a Bo nie- sam się zaraz wydupczę. No. Macie. To tu widać, nic nie widać. To wiecie co, teraz to widać jakie wy jesteście żółte, beżowe. Tato, jak już nie będzie tak mokro na polu, to będziemy białe i to prawda. Na to liczymy, a jak nie, to wszystkie was zjemy. Nie słuchajcie go. Nie no, trzeba grozić. Pięknie obkorowane. Nie wiem czy to widać. Pięknie okorowana wierzba. Jeszcze co nie? Dobra. O, Bella się tłucze z Martą. Szaleje, Marta szaleje i Kuleczka szaleje. Myślimy, że chyba one nie zaciążyły i trzeba będzie powtórkę robić, teraz nie wiemy kiedy. My tak mamy napięty zawsze ten kalendarz i trzeba wszystko powtarzać, no skomplikowana sprawa, ale dziwnie się zachowują w stosunku do tych, które są w ciąży, także wydaje nam się, że może nie, no nie wiem. Zobacz. Marta na pewno nie, no bo poroniła, nie? Ale też myślimy, że Kuleczka nie. Ale ciągną, kuźwa. No wierzba. W zeszłym roku doiłam 2, więc też się zastanawiam, czy po prostu nie zostawić jej najwyżej na jesień, nie zakocić. Wiem, że to strata czasu, Ale nam, tak Ale kiedyś no- też mówisz, że nam nie zależy. tak, ale widzicie, to jest na przykład kłopot, jak nie macie swojego capa.
To No. jest właśnie... Idziemy, no, samochód ratować i możemy gadać. Tak, to jest, no, kolega był sympatyczny, ale zaczął tutaj brykać, a wiecie, że mamy owieczki i na nich też nam zależy, i na kozach, i na owieczkach, Wiecie. a on je zaczął tak szturchać troszeczkę, No. a one były zakocone, więc się obawialiśmy, żeby krzywdy im nie zrobił. No i po 1,5 miesiąca kawaler wrócił do swojego domu. No i co, przez 1,5 miesiąca tylko 2 panny obskoczył. Obskoczył. No, to jest właśnie jak się ma kozioł, jak jest na gospodarstwie i tak samo baran. Dokładnie wie, który jest moment, żeby wskoczyć i zapłodnić. A kozy mają rójkę chyba 2 razy w roku, chociaż czasami one powtarzają, ale właśnie to jest ta sezonowość. Tak, Może w tak. ten sposób jesień, zima. Z owieczkami łatwiej. Z owieczkami łatwiej, ale naszymi, bo nasze mają jak tak. człowiek Co czy miesiąc. kobiety co miesiąc. Natomiast to nie jest oczywisty łowiec. Uważaj na Owce, owce niektóre są takie same jak no, kozy. Ależ tu jest, no. Tu jest mokro, Klaudia. Kurczę, Felek, żebym ja się nie śliznął. Zobaczymy. Tutaj wszystko już zrobione. Wczoraj nie Prawie, miałam, prawie. Wiecie co, nie miałam kamery po prostu i siły, ale wszystko To Klaudia tutaj zrobiła. trzeba było wyczyścić, podszpachlować jeszcze i żwir pakować. I słuchajcie, na ten odcinek, nie wiem ile tutaj może być metrów. ciężko powiedzieć. No ile? Z 30 może, 30 no metrów? 40, no. Cała wywrotka poszła. 2 tony. I to jest tylko ta 2 tony. pierwsza warstwa. Tak. Także no. myślimy, że jeszcze 3 do 4 wywrotek. Żeby nie było, że to Klaudia tak ciężko pracowała, to ja paszę wczoraj kręciłem. Razem wiecie się, no Marcin Pasze dzień wcześniej przywiózł 500 kg, później na następny dzień musiał to 600 wszystko... paszy zrobiłem. 600 paszy i to nie jest tak, że to tylko ja tu zapierdzielam, razem Głupio robimy. mi, bo ja uważam, że to męska robota. Ale ja ale- się spieszyłam i dobrze No. zrobiłam, bo zobacz jaka dzisiaj pogoda. Nie, Dobrze ale zrobiłam. wiesz, że chyba od jutra albo od pojutrza idą już mrozy. Czyli znowuż będziemy. Zresztą my sobie teraz, no dobrze, bo jest do przodu i my sobie teraz sobie odpoczniemy trochę i po tym odpoczynku dwudniowym no znowuż będziemy targać, ale powiem wam, że ten mróz to załatwia nam sprawę. Właściwie to jest taki dar od Boga, co? Jakby się zastanowić. To jest kilka dni, Klaudia, mrozu, a my tych kilka dni dokładnie potrzebujemy, żeby to rozwieść. Pomyślcie teraz, tu stoi samochód i stąd Klaudia sobie szła tylko tu. Czy tam, no wiesz, tam dalej. A pomyślcie, że mielibyśmy stamtąd daleko, tutaj po tym błocie drałować, nogi się ślizgają, taczka ciężka, to byśmy wykończyli się, to byśmy to robili jeszcze miesiąc. A tak 4 dni nam to zajmie, albo 3. Zresztą was też, co niektórych No mówią, że wykończyliście, męczymy wam. Powiedzieliście, że się zmęczyliście oglądaniem. I dobrze wam tak. Zapas rękawiczek. To są same rękawiczki. Same rękawiczki. No tak, ale to jest podstawa. Ale te są naszej do tego, egzystencji. a te są do tamtego. Dobra, otwieraj. Lecimy. Dobra. O kurwa, ja to przecież dzisiaj... Cześć moja śnieżynko. A, super się obtrzepałeś, chłopie. Tak, misiu, tak, kochanie. Oj, nie pchaj się. Dzisiaj to pociągnę, bo to jutro cię nie wykopiemy stąd. Drzwi nie otworzymy. Ale całusy dostępne. A gdzie jest ta druga pannica? Tancia, gdzie jest Azietka? Jaka nie ma? Uciekła?
Coś, czekaj, coś broi. Coś broi. Co ty tam masz? Co tam? Co broisz? Aj, coś tutaj broisz. Patrz jak się skrada. Co ty tam robisz? Pokaż, Azja, no pokaż. Co tam masz? Co ty tutaj masz, Azjutka? Azja, co to jest? Kostka. Ona kostkę ma. Skąd ty to wzięłaś? Niunia, a jedz sobie, jedz. Thanos gdzieś schował i zapomniał. No dobra. Ona kostkę ma. Proszę? Ona kostkę ma. A, No, ale przyszło jak załapowaliśmy. tak. A ty, misiaczku, co? To twoja kostka jest? Zabrała ci? Tak? Oj, Pewnie tak, rybciu. bo ona każdą pożera, pewnie mu ukradła. No. Oj, oj, oj. Jeszcze na samo zakończenie witamy się z Wami, bo chcieliśmy się z Wami podzielić, że jesteśmy u kolegi Marcina, u Łukasza i u Bruna. Dobrze, Na serowej wszyscy uczcie. Tak, na serowej uczcie, Marcin. Wszyscy zachwyceni. Dla Marcina, A tak skarpetą tu daje? O, takie fondują. O, właśnie, o wilku mowa. Cześć, Tu wielko deser ludzie. nie wolno. A nie, tutaj nie można. A ty już jadłeś kolację? Przyznaj się. Łukasz, czy Bruno jadł kolację? Chodź na kolację. Chodź, łakomczuchu. Co my tutaj mamy? Co to dzisiaj jemy? Biofida Tasty. A, Biofit. A, widzimy, że tą samą firmę stosujemy. Tą, co poleciliśmy od samego początku, jak był maluchem. I co? Zadowolony, smakuje, wiadomo. Widać chyba po dubsku, że mu rośnie. Chyba. Bruno, może byś też się wypowiedział, co? Hop, teraz się wypowiada. Teraz się wypowiada. Właśnie widzimy. Jezu, ale wciąga. Patrz. Zaraz miski nie będzie. I powie, tato, daj jeszcze. Zgrane, nie? Impreza, tutaj jeszcze. Aj, to jest mikrofon. O, smaczne było, prawda? Co No to co? Jeszcze byś zjadł, kochany? No, wytrenowany piesek się robi. Powolutku. Masz tego, masz tych takich... to jest Ale wszystko do smakołyków. jednego Na tricy też mu dajesz, jak go trenujesz, bo Bruno tutaj jeździ właśnie na szkolenia też z tymi. Na tych, Tak, no, na tych chipsach, że tak powiem, się ćwiczy. na ćwiczy. Ale widać, że już łapie, widać jego, bardziej jest skoncentrowany na Coś twoim tam się głosie. zaczyna dziać, tak. Tak. Bruno? To jeszcze chwileczkę. Dupkę wystawiłeś, tak? No chodź. Gamoniu jeden. Ale ty masz życie. My stosujemy Euforię, ale jak widzicie są jeszcze inne linie firmy Biofit, więc zapraszamy, jest szeroka oferta zarówno i dla psów, i dla kotów, a i jeszcze i dla królików. I podobno dla Więc koni. warto, my jesteśmy zadowoleni, znamy tą firmę od lat. 4. Polecamy.